Więc witam Państwa serdecznie na pierwszej debacie, którą Instytut Badań nad Turcją robi właśnie w tym formacie, właśnie z transmisją na żywo i później publikacją, więc musicie nam Państwo wybaczyć, ja już to kiedyś robiłam, ale to było dawno, więc wiele rzeczy się zmienia. Porozmawiam dzisiaj o Libanie. Libanie jako właśnie państwie, które zadamy sobie pytanie, czy jest to ofiara kryzysu, czy pionę w grze mocarstw i w ogóle co w tym Libanie słychać, jeżeli chodzi między innymi o dezinformację, bo to jest tutaj część tego, o czym rozmawiać będziemy, ale na początku może się przedstawię. Nazywam się Karolina Wandaszowska i mam ogromną przyjemność poprowadzić tą debatę i przywitać moich dzisiejszych gości. A będą nimi dr Blanka Katarzyna Dżugaj, dziennikarka, orientalistka, założycielka serwisu Kultu Azja, dziennikarka redakcji zagranicznej TVP. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Oraz dr Witold Repetowicz, dziennikarz, adiunkt w Akademii Sztuki Wojennej, ekspert Fundacji InfoOps Polska, ekspert Fundacji Pułaskiego. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. A takim naszym punktem wyjścia tej rozmowy będą dwa raporty. Raport o rosyjskiej dezinformacji w Libanie dla Instytutu Badań nad Turcją oraz raport Badanie środowiska informacyjnego Libanu opublikowany przez Fundację InfoOps Polska oraz Fundację Pułaskiego. I to będzie taki nasz punkt wyjścia do tej rozmowy właśnie o Libanie. Pozwolę sobie zacząć od Blanki, pierwsze pytanie. I zapytać Cię, jeszcze tak o Państwu wspomnę, że jeżeli będą Państwo mieli pytania, to można pisać w komentarzach. Te pytania postaramy się na koniec odpowiedzieć. Ale pytanie, dlaczego Liban stał się szczególnie atrakcyjnym celem dla rosyjskich działań dezinformacyjnych? Właśnie co takiego jest w Libanie, że to Liban stał się tym miejscem, które właśnie jest takie szczególnie podatne na dezinformację. Pewnie nie tylko rosyjską, ale o tej dzisiaj będziemy szczególnie rozmawiać. Tak, nie tylko rosyjską, ale też zaraz o tym powiem. Wiesz co, w Libanie nałożyło się kilka czynników, bo to, żeby manipulacja była skuteczna, no to musi wystąpić kilka czynników naraz. I tutaj mamy chyba kilka albo co najmniej kilkanaście. Przede wszystkim Liban od wielu lat jest krajem pogrążonym w głębokim kryzysie albo nawet kryzysach, bo mówimy tutaj o kryzysie gospodarczym, politycznym i społecznym. Z tego wynikają takie rzeczy jak bardzo duże podziały społeczne. Jak pierwszy raz byłam w Libanie wiele lat temu, to nie było tak widoczne. Kilka lat później, już po rozpoczęciu wojny domowej w Syrii, to już się bardzo mocno zaczęło nasilać i teraz niemalże eskaluje. No, głównie też dzięki tej manipulacji wewnętrznej. Dalej mamy wysoki poziom lęku i niepewności w społeczeństwie. Kryzys gospodarczy wywołuje lęk o przyszłość, niepewność. Do tego dochodzi od kilku miesięcy, dochodzą ataki Izraela na granicy z Libanem. To też zwiększa niepewność. Nie ma poczucia w społeczeństwie libańskim takiej opieki ze strony władz. Przez 2 lata prawie nie, te władze były totalnie rozsypane. Dopiero od niedawna jest nowy prezydent i usiłuje to jakoś wszystko poskładać, więc nie ma zaufania do władz. Też z powodu bardzo daleko posuniętej korupcji, to już chyba wszyscy wiedzą, że Liban ma ogromny problem z korupcją. Jest duży problem z zależnością ekonomiczną. Liban funkcjonuje obecnie głównie dzięki pożyczkom. Stara się o kolejne cały czas, między innymi w Banku Światowym, Międzynarodowym Funduszu Walutowym, więc zależność ekonomiczna jest bardzo duża. To też zwiększa podatność na manipulacje. No i niestety brak pluralizacji, czy taka też podziały w mediach, bo Liban jest krajem, w którym dominują media prywatne, a te z kolei bardzo często należą bądź są zależne od różnych ugrupowań politycznych bądź religijnych. Często to jest jedno i to samo. Więc te przekazy są ukierunkowane na interesy tych grup. No i dalej mamy brak edukacji cyfrowej, niestety. Jeżeli my narzekamy, że w Polsce ta edukacja cyfrowa wciąż raczkuje, no to w Libanie praktycznie nie istnieje. I wszystkie te czynniki razem sprawiają, że społeczeństwo jest bardzo podatne na wszelkiego rodzaju propagandę, manipulacje.
I tutaj w Libanie właśnie to, co powiedziałaś częściowo, mamy do czynienia z manipulacją wewnętrzną i zewnętrzną. Wewnętrzna najczęściej dotyczy kwestii migrantów i uchodźców. Liban jest krajem, który przyjmuje najwięcej uchodźców, głównie z Syrii, z sąsiedniej Syrii. I widać w mediach i mediach społecznościowych nasilającą się propagandę przeciwko uchodźcom. Troszkę podobnie niestety jak ostatnio dzieje się w Polsce, tylko tam jest to spotęgowane kilkakrotnie. No i właśnie manipulacja zewnętrzna, czyli głównie rosyjska. No właśnie, trochę już też powiedziałeś właśnie o tych mediach i to, jak one są podzielone. Ja tutaj chciałam pytanie do Witolda przekierować i zapytać Cię o tą strukturę libańskiego środowiska medialnego, bo to w Waszym raporcie jest tak bardzo rozbudowane, a ja myślę, że to też pokazuje po pierwsze, no, z czym się borykamy, w sensie z jak wieloma różnymi e, mediami, które są i właśnie to, jak to wygląda właśnie to środowisko libańskie medialne, i na ile ono właśnie sprzyja tym wpływom zewnętrznym, w sensie, bo myślę, że tutaj większość słuchających nas niewiele wie o tym, jak to wygląda na podstawie Libanu i właśnie też jakie w ogóle są podziały, bo ja myślę, że tutaj też trzeba troszeczkę tak zejść do tego, z jakimi w ogóle Liban się podziałami różnymi boryka, żeby nasi odbiorcy mogli lepiej zrozumieć, dlaczego właśnie to jest taki ciekawy przykład. Tak, więc mm, tę analizę można przeprowadzić na dwóch poziomach. To znaczy, z jednej strony taką strukturalną, związaną z relacjami między telewizją, radiem, mediami tradycyjnymi, nietradycyjnymi itd., itd., a drugą analizę właśnie, jeżeli chodzi o afiliacje, powiązania polityczne i zewnętrzne. I tutaj może zacznę tak trochę optymistycznie, chociaż dalej nie będzie zbyt optymistycznie, bo jest takie stare arabskie powiedzenie, co prawda może już nie jest bardzo aktualne, ale warto je przypomnieć. Jest takie powiedzenie, że w Egipcie się pisze, w Libanie się drukuje, a w Iraku się czyta. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o strukturę medialną, to wciąż tutaj widać bardzo dużą liczbę gazet, tygodników, dzienników itd., itd. Oczywiście one się przenoszą, bo coraz mniej ludzi czyta i to jest trend powszechny, czyta papier, tak? One się przenoszą do internetu. Niemniej, jeżeli się porówna relacje między dziennikami i tygodnikami czy miesięcznikami, a liczbą stacji telewizyjnych w Libanie i na przykład w Iraku, no to widać tutaj, że jest jeszcze tutaj dość duży ten segment tygodników, dzienników itd., a telewizji nie jest aż tak dużo, bo jest raptem około 10 stacji telewizyjnych łącznie z państwową telewizją. No dla porównania w Iraku jest ich ponad 100, więc ale tam jest zupełnie jeszcze bardziej skomplikowana ta kwestia. Natomiast wracając do afiliacji, tutaj, żeby zrozumieć tą strukturę pod względem afiliacji, to trzeba zrozumieć, jak skomplikowanym krajem jest Liban. Liban ze swoimi 18 oficjalnie uznanymi grupami konfesyjnymi. Tak, przy czym tutaj nie tylko chodzi o grupy religijne, czy szerzej, ponieważ no, te grupy konfesyjne, każda denominacja chrześcijańska ma swoją odrębną grupę, tak? Po stronie muzułmańskiej są to szyici, sunnici. Jeżeli alawitów uznać za muzułmanów, no to jeszcze alawici. Są już nie muzułmanie, zdecydowanie Druzowie. Natomiast no, mamy też grupy etnokonfesyjne, takie jak Ormianie w Libanie, którzy są uznaną grupą wśród tych 18.
I, ta struktura libańskiego środowiska medialnego jest po pierwsze odzwierciedleniem tej skomplikowanej struktury etniczno-konfesyjnej. Po drugie, bo również trzeba mieć świadomość, że w Libanie funkcjonują takie wielkie rody, wielkie rodziny, które dysponują dużą liczbą pieniędzy, wpływami politycznymi, ekonomicznymi i troszeczkę działają na takiej zasadzie feudalnej. Mają swoich wasali, klientów, można powiedzieć, ale to troszeczkę przypomina taki feudalne relacje. Te rodziny zresztą prowadzą często ze sobą wojny, na przykład tutaj rodzina Dżemajelów i rodzina Frandzije, to są obie rodziny są maronickie, natomiast ich wojna między nimi sięga początków wojny domowej w Libanie. Także to wszystko kształtuje ten obraz. Natomiast jeszcze kolejna kwestia to powiązania zewnętrzne. Tak? Liban, tutaj znowu trzeba zrozumieć, że Liban jest no dość słabym państwem. Jest oczywiście bardzo takim rozwiniętym pod względem i myśli intelektualnej. Jest to również bardzo bogate życie kulturalne w Libanie. Natomiast strukturalnie, jeżeli chodzi o instytucje państwowe, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, obronność, to było to państwo, które zawsze ulegało wpływom zewnętrznym. I tutaj poszczególne, zwłaszcza to się nasiliło w czasie wojny domowej, gdzie poszczególne segmenty szukały sojuszników na zewnątrz Libanu. Tak więc z jednej strony sunnici szukali tych sojuszników wśród sunnickich monarchii arabskich, szyici w Iran oraz Syria do czasu upadku Asada. Natomiast chrześcijanie przede wszystkim szukali ich w Europie, Francja, a także w mniejszym stopniu Stany Zjednoczone. No, sunnici też w pewnym stopniu w tej chwili, poza tymi sunnickimi państwami arabskimi, przede wszystkim Arabią Saudyjską, która ma największe wpływy tradycyjnie w segmencie sunnickim, no też są tam rosnące w tej chwili wpływy tureckie, bo trzeba też pamiętać, że no, Liban był częścią Imperium Osmańskiego, więc to też tworzy pewną sferę wpływów tureckich, co oczywiście z drugiej strony nie podoba się i czego się obawiają Ormianie w Libanie. Natomiast jeżeli weźmiemy te telewizje, a telewizje wciąż są jednak głównym przekaźnikiem informacji w Libanie, no to mamy bardzo ten obraz bardzo mocno upolityczniony i powiązany z tymi rodzinami. Telewizja libańska jest kontrolowana przez rząd, ale w praktyce przez Ministerstwo Informacji, które jest w puli prezydenckiej ministerstw, czyli tutaj wpływ ma na to, ponieważ rząd tak naprawdę nie stanowi w Libanie, rząd libański nie stanowi spójnej całości. Poszczególne ministerstwa to są pewne udziały lenne dla poszczególnych ugrupowań i każda grupa
każde ministerstwo jest ustalone komu należy, tak? Więc akurat Ministerstwo Informacji należy się chrześcijanom, ale w tak zwanej puli prezydenckiej. Później mamy dwie telewizje związane ściśle z Hezbollahem, to jest Manar i Al-Mayadin. Mamy jedną telewizję związaną z szyickim Amalem, którego lider jest przewodniczącym parlamentu praktycznie od zawsze, od końca wojny domowej jest Nabih Berri. I tutaj jest National Broadcasting Network związana z Amalem. Mamy później telewizję MTV związaną z rodziną Mur, ale tak naprawdę też z rodziną Frangia, czyli tą rodziną, która sprowadziła Syryjczyków na początku wojny domowej i która później wdała się w krwawą, bardzo krwawą konfrontację z rodziną Dżemajerów. Później mamy telewizję LBCI związaną z siłami libańskimi, to też ugrupowanie maronickie, ale przeciwne Hezbollahowi. Frangia natomiast są sojusznikiem Hezbollahu. Mamy telewizję związaną z rodziną byłego prezydenta Michela Aouna, OTV Orange. Mamy telewizję Lebanon 24 związaną z sunnickim, byłym premierem sunnickim, zresztą no, to nie ma co dodawać, bo premier musi być sunnitą, Mikatim, jednym z najbardziej bogatych i najbardziej skorumpowanych osób w Libanie. I mamy telewizję Future związaną z rodziną Haririch, też byłym premierem Libanu, która ma również obywatelstwo saudyjskie i tutaj na to ma ogromny wpływ Arabia Saudyjska. Więc mamy tutaj bezpośredni, poprzez te już widać, że bezpośredni wpływ ma z jednej strony Arabia Saudyjska, z drugiej strony Iran na te telewizje, tak? Natomiast jeżeli chodzi o później jeszcze powiemy sobie o narzędziach bezpośrednich, prawda? Bo mamy też odbierane telewizje, choćby saudyjskie, jest przecież konglomerat NBC, potężnej telewizji saudyjskiej, która, bo manipuluje się środowiskiem informacyjnym nie tylko przez telewizje informacyjne, tak, ale również przez filmy fabularne, przez programy rozrywkowe i tak dalej, i tak dalej. Także, a NBC jest znana z tego, że czasem wzbudza kontrowersje. No i oczywiście tutaj są też narzędzia katarskie. No Al Jazeera jest bardzo wpływową telewizją, ale to nie tylko dotyczy Katar, ma tam też inne media, które finansuje w Libanie. Natomiast pozostałe podmioty, łącznie z Rosją, no, mają pośrednie narzędzia. Z jednej strony oczywiście to są Sputnik Arabic, Russia Today Arabic, ale też ten wpływ jest poprzez branie informacji, newsów z rosyjskich agencji prasowych i podatność, taka otwartość na te źródła, które zresztą, nawiasem mówiąc, często są bardziej dostępne niż zachodnie. Do tego sobie jeszcze wrócimy, ale teraz chciałam do Blanki przeskoczyć i trochę kontynuować ten temat właśnie wykorzystywania przez Rosję narracji w libańskiej fosferze. Do jakich grup społecznych są kierowane? Bo już tutaj jakby właśnie z tego, co było, zobaczyliśmy, jak dużo jest różnych grup i różnych możliwości, czy religijnych, czy to etnicznych, i też jakby wykorzystywać, no właśnie, różnego rodzaju konflikty, strachy, emocje do tego, żeby jakoś tą swoją narrację tutaj wpoić. Więc jak właśnie Rosja wykorzystuje te narracje, jakie narracje kieruje i do jakich odbiorców?
Ja tutaj zacznę troszeczkę inaczej, bo kilka dni temu wpadło mi w ręce raport Zespołu do spraw dezinformacji Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich. I tam jest bardzo ciekawy cytat w kontekście naszej debaty, bo z raportu wynika, że rosyjska narracja z uwagi na nastawienie polskiego społeczeństwa nie koncentruje się na promowaniu Rosji. Opiera się natomiast na krytyce i podważaniu zaufania do instytucji i procesów demokratycznych, w tym rządu oraz NATO i Unii Europejskiej, zwiększaniu polaryzacji. Wzbudza niechęć do Ukraińców i innych narodowości, wyznań i mniejszości. I tutaj jest ciekawa rzecz, bo w jednym istotnym punkcie ta narracja w Libanie bardzo się różni, bo tam się bardzo mocno promuje Rosję i w bardzo konkretnym celu. Przede wszystkim dezinformacja, propaganda ma ugruntować takie przeświadczenie, to zresztą nie tylko w Libanie, ale i na całym Bliskim Wschodzie, że Stany Zjednoczone i ich partnerzy, głównie Europa, chociaż teraz to już nawet trudno powiedzieć, czy Europa jest już jeszcze sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, trochę się pozmieniało od tego od pewnego czasu. No w każdym razie, szeroko mówiąc, Zachód, że to Zachód jest odpowiedzialny za niestabilność Bliskiego Wschodu, po części także Libanu. Natomiast Rosja stanowi taką przeciwwagę, czyli jest gwarantem spokoju i stabilności. I tutaj są podawane konkretne oczywiście przykłady, chociażby Afganistan czy Irak. Dalej mamy kompletne uderzenie, aha, no i pokazywanie Rosji też pozytywne jako takiego strażnika moralności, tradycyjnych wartości i tak dalej, i tak dalej. To na Bliskim Wschodzie jest narracja bardzo dobrze widziana i ona trafia. Zaraz powiem do kogo, oczywiście. Dalej, mamy kompletne uderzenie w taką narrację Zachodu, głównie Stanów, że w tej chwili mamy totalnie spolaryzowany świat, mamy dwa bieguny, czyli z jednej strony mamy Zachód, a z drugiej strony ten Wschód. Głównie patrzy się tutaj na Chiny i Rosję i to jest zderzenie wartości. To nie jest taki konflikt jak za czasów zimnej wojny. Często się teraz porównuje, no, mówi się w mediach, że to jest druga zimna wojna. No właśnie nie, bo tutaj narracja jest taka, że to jest konflikt jakoś moralno-etyczny tej dobrego Zachodu, demokratycznego Zachodu z złem. Ja tak trochę upraszczam, ale no to tak to wygląda, wiesz, w propagandzie, sama o tym dobrze wiesz. Ze złym wschodem w postaci Chin, Rosji i ich sojuszników. Natomiast Rosja mówi, nie, to w ogóle nie ma czegoś takiego. Świat jest wielobiegunowy, chociaż geograficznie oczywiście to bzdura, ale wiesz o co chodzi. Mamy wiele biegunów, wszystkie państwa są równe i tak dalej, i tak dalej. Nie ma takich właśnie przywódców. I tym bardziej nie ma tych przeciwstawnych systemów moralno-etycznych. Natomiast to oczywiście tak samo jak w Polsce cały czas jest dyskredytacja NATO. Jest bardzo istotny nurt w tej dezinformacji rosyjskiej, który ma pokazać, że to NATO jest odpowiedzialne za chaos też na Bliskim Wschodzie, że wcale, że bynajmniej nie jest to organizacja, która może być gwarantem bezpieczeństwa i spokoju. I tutaj znowu pokazuje się Rosję jako alternatywę, jako tego gwaranta stabilności i porządku, a Bliski Wschód, mam nadzieję, że nasi widzowie uwierzą, Bliski Wschód potrzebuje stabilności i spokoju, choćby po to, żeby się rozwijać gospodarczo, bo żeby się rozwijać, żeby gospodarka szła dobrze, to musi być stabilność. No i w naszym kontekście dosyć ważna kwestia to dyskredytacja nie tylko Zachodu, ale i Ukrainy. Czyli taka narracja pokazująca Ukrainę nie jako państwo, tylko jako oderwaną część Rosji. Nie, nawet nie Związku Radzieckiego, tylko po prostu Rosji. To jest jakaś zbuntowana prowincja, troszeczkę jak Chiny i Tajwan. To jest zbuntowana prowincja, która się oderwała, którą NATO i Zachód, Stany chcą od Rosji oderwać, ale historycznie jest to część Rosji, a obecnie to rządzą nią faszyści. I to też ma prowadzić oczywiście do tego zmniejszenia wsparcia dla Ukrainy no w Libanie i szerzej na Bliskim Wschodzie. Do kogo ta narracja jest kierowana? Właściwie do wszystkich grup, dlatego że Rosja. Tutaj trzeba Rosję pochwalić. Ona odrobiła lekcję, a ponieważ nie ma dylematów moralnych i etycznych, jak my na przykład w Polsce, czy szerzej w Unii Europejskiej,
no to stosuje wszelkie możliwe sztuczki i manipulacje. Dlaczego mówię, że odrobiła lekcję? Bo jest bardzo na czasie ze wszystkimi rodzajami mediów. To znaczy, tak jak przed chwilą właśnie Witold powiedział, że telewizja jest wciąż bardzo silna w Libanie i ta narracja płynie jak najbardziej przez, no na przykład przez media związane z Hezbollahem. Ale też weszli w świat mediów społecznościowych. No i tam to się dzieje. Mamy na przykład kanał na Xie. em, Powiedziałam to. Myślałam, że się nigdy nie oduczę Twittera, ale powiedziałam to. Tak, mamy kanał na Xie ambasady Rosji, Federacji Rosyjskiej w Libanie, który podaje fake newsy, sam je produkuje. Mamy oczywiście konta trolle, czyli jakieś no, teoretycznie zwykłych użytkowników, prawda, Xa, którzy zrzucają posty, szerują posty, ale no właśnie oni to są najczęściej właśnie boty z farm trolli. Mamy media społecznościowe mediów arabskojęzycznych, rosyjskich mediów arabskojęzycznych, czyli RT albo właśnie Sputnik Arabik. One świetnie funkcjonują, publikują po kilka, kilkanaście postów dziennie i to są także posty w języku arabskim, rozumiane przez cały Bliski Wschód. Dalej mamy bardzo ciekawe zjawisko, dwa ciekawe zjawiska. Jedno są takie konta, które udają media, na przykład Russia News, Moscow News, coś takiego. Te dwa, o których ja powiedziałam, one oba powstały w marcu, zaraz po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. I podają rzekome newsy właśnie z Rosji, ale najczęściej są związane właśnie z tym, co powiedziałam, czyli dyskredytacją Zachodu, dyskredytacją Ukrainy i pokazywaniu Rosji jako tej dobrej strony, która walczy o stabilność. Jeżeli będziemy mieli czas, to podam kilka przykładów z raportu takich newsów dezinformacyjnych, manipulanckich. No i wreszcie dziennikarki, blondwłose, rosyjskie dziennikarki, albo przedstawicielki korpusu dyplomatycznego, które też właśnie mniej więcej od lutego, od marca powstały istnieją te konta. Niektóre już zostały skasowane, gdy dziennikarze zachodni zaczęli się nimi bardziej interesować. No i to są dziennikarki, które bardzo mocno są stereotypowe. Wiesz, jak się mówi, jaki typ kobiet lubią Arabowie, no to wiadomo, że to jest niebieskooka blondynka. I tutaj Rosja mówi, proszę bardzo, my wam dajemy takie dziennikarki, takie dyplomatki. I te dziennikarki i dyplomatki piszą właśnie posty wychwalające Rosję, wychwalające Putina i tradycyjne wartości kobiet. Czyli z jednej strony mamy post na przykład reklamujący rosyjskie linie lotnicze, gdzie są bardzo zmysłowe stewardesy w bardzo obcisłych żakiecikach, uśmiechające się pięknie, zapraszające do Rosji i na pokład samolotów rosyjskich, ale z drugiej strony jest podkreślana narracja, że te kobiety hołdują tradycyjnym wartościom, czyli dla nich przede wszystkim liczy się rodzina, małżeństwo, rodzina, wychowywanie dzieci i to bardzo, bardzo trafia do arabskich odbiorców. Naprawdę czytałam sporo raportów, sama czytałam te posty i reakcje i tam no, odzew ze strony męskiej części użytkowników Twittera jest bardzo, bardzo pozytywna. Jeśli będziemy mieli więcej czasu, jeśli też więcej czasu, to pokażę jeszcze jakieś konkretniejsze przykłady. Zaraz sobie tutaj znajdę w raporcie. Możesz dodać jeden czy dwa przykłady, zanim przejdziemy do kolejnego pytania. Na tej zasadzie też Państwu bardzo serdecznie polecam, bo dwa raporty bywa są dostępne online. No to jest tutaj tylko o Libanie, ale tych raportów można znaleźć na temat różnych państw regionu więcej. Więc po prostu, żeby sięgnąć i też, żeby właśnie z jednej strony wczytać się, ale z drugiej strony, żeby móc te konkretne przykłady tutaj zobaczyć, też zobaczyć, jak to działa. Czy masz przykłady, czy... Tak, na przykład właśnie oba te i Moscow News i Russia News bardzo mocno wykorzystują drażliwą kwestię poboru do wojska. Wiemy, że ten pobór
do wojska w zeszłym roku został troszeczkę no, zacieśniony, został obniżony wiek poboru i na przykład właśnie Russia News i Moscow News pokazują zdjęcia, które nie wiadomo gdzie zostały zrobione, ale podpisane są na przykład bandyci Zełenskiego, wykazują się kreatywnością w porywaniu obywateli Ukrainy z ich domów. Albo żona wysłała męża, żeby kupił mleko, jajka i inne potrzebne rzeczy, a on nigdy nie wrócił, bo został przymusowo wcielony do wojska, czyli Zełenski porywa własnych obywateli, żeby wysłać ich na front, a oni nie chcą. Na przykład właśnie w moralność kobiet Zachodu. Russia News pokazuje zdjęcie przytulonej pary i to jest Mehmet i Alina i post o treści Ukrainka Alina poznała Mohameda, swoją nową miłość w Niemczech, a jej stara miłość walczy w Ukrainie w imieniu NATO. A nawet są tak głupawe ale już śmieszne, żeby tak naszych widzów rozweselić. Zdjęcie Zełenskiego z byłym już prezydentem Korei Yoon Suk-yeolem. Ściskają sobie ręce. To był czas, kiedy przeciwko prezydentowi Korei toczył się proces związany z impeachmentem przed sądem konstytucyjnym i żart Moscow News, który sugeruje, że Zełenski rzucił klątwę na Yoon Suk-yeola i właśnie nie należy się z Zełenskim spotykać, bo on rzuca klątwy. Tutaj jest mnóstwo. Jest na przykład to, że libańscy szyici w Bejrucie serdecznie chcą powitać Władimira Putina, bo znaleziono jakieś zdjęcie Putina gdzieś na słupie wiszącym. No, to się zdarza oczywiście wszędzie. Albo Żydzi w ukraińskim mieście Humań świętują zamachy, te pagerowe zamachy. Pewnie Państwo wszyscy pamiętacie zamachy przez bomby ukryte w pagerach. No więc Żydzi w ukraińskim mieście Humań świętują zamachy w Libanie. No, takich postów jest ukazuje się kilkanaście, w sumie kilkadziesiąt dziennie. Dziękuję bardzo. Ja właśnie po więcej przykładów odsyłam oczywiście do raportów, bo tutaj nie ma czasu i miejsca. Ja też myślę, że pod nagraniem, czy to tym później na YouTubie dodam linki po prostu do tych raportów, żeby Państwu było łatwiej znaleźć. I ostatnie pytanie do Witolda sobie pozwolę, a potem sprawdzę, czy Państwo mają jakieś pytania i myślę, że wtedy będzie czas, żeby je zadać. Chciałam zapytać właśnie o tym, że w raporcie pojawia się między innymi to, że Liban jest podatny na informacje bazarowe, oczywiście w cudzysłowie, i teorie spiskowe. Chciałam zapytać dlaczego, w sensie dlaczego Liban jest podatny na właśnie teorie spiskowe, choćby Bliski Wschód lubi teorie spiskowe, Turcy też je bardzo lubią, ale dlaczego Liban? No tutaj jest kilka powodów. Po pierwsze, to co powiedziałaś, że to jest chyba taka dość powszechna cecha środowisk arabskich, że lubią plotki, lubią taki ten nieformalny obieg informacji. No i też pewien styl życia, który no może Liban akurat nie jest najbardziej charakterystycznym w porównaniu do innych państw arabskich, jeżeli chodzi o ten charakterystyczny tryb życia kawiarniany, no bo w Libanie też są kawiarnie takie nowoczesne, tak? Jeżeli pochodzi się po Bejrucie, to w zależności od tego, w której dzielnicy, to są różnego typu lokale, ale jednak są te pozamedialne kanały dystrybucji informacji, takie społecznościowe i nie mówię tutaj o mediach społecznościowych, chociaż one również w tym momencie kanały takie jak WhatsApp czy media społecznościowe w rozumieniu komunikatorów, bo nie w rozumieniu źródeł przekazywania, nie w rozumieniu niezależnych mediów, tylko właśnie tej poczty pantoflowej na temat tego, co, gdzie i kto zrobił. Więc to wszystko ma swój wpływ. No tutaj oczywiście trzeba też wspomnieć o meczetach, o różnych tego typu instytucjach, gdzie to wszystko sprzyja tej nieformalnej konsumpcji informacji.
Z drugiej strony e, brak zaufania, to co tutaj Blanka mówiła na samym początku o tych licznych kryzysach, zwłaszcza trzeba wspomnieć o kryzysie, który miał miejsce w 2019 roku. Kryzysie finansowym, który podważył praktycznie całkowicie zaufanie do instytucji państwa. Później jeszcze był wybuch w porcie w Bejrucie w 2020 roku, gdzie mija 5 lat i no, nie zostało ustalone oficjalnie, jakby nie zostały ustalone wszystkie okoliczności tego wybuchu, ale nie zostały, ponieważ no, w porcie duże wpływy zawsze miał Hezbollah i blokował jakiekolwiek postępowanie. Więc jeżeli nie ma oficjalnych ustaleń tak ważnych zdarzeń, jak wybuch w porcie w Bejrucie, no to pozostają domniemania, pozostają plotki, pozostają teorie spiskowe czy niespiskowe, tak? No bo jednak Liban jest też państwem, gdzie spiski rzeczywiście istnieją. Tak? I to też sprzyja teoriom spiskowym, bo jeżeli są rzeczywiste spiski, no to nie wszystkie teorie spiskowe są fałszywe. Tak? A trzeba to powiedzieć, że zabójstwa polityków, tak? I tutaj na przykład zabójstwo Rafika Haririego, byłego premiera, to jest tylko czubek góry lodowej. Było postępowanie, był Międzynarodowy Trybunał, którego ustalenia zostały odrzucone przez Hezbollah, no bo wskazywały na człowieka Hezbollahu, na ludzi Hezbollahu jako wykonawców tego zamachu. Także no tutaj wszystko praktycznie sprzyja tym teoriom spiskowym. Tak jak powiedziałem, kryzys zaufania do instytucji, funkcjonowanie baniek informacyjnych, co jest z kolei związane tą konfesyjnością. Przy czym warto tutaj jeszcze podkreślić, że z tą konfesyjnością wiążą się dwie kwestie, bo z jednej strony, e, środowiska polityczne związane z określonymi grupami starają się utrzymywać te bańki i też utrzymywać te narracje w ramach tych baniek. I tutaj można powiedzieć, że te grupy w tym sensie, w tym układzie konfesyjnym nie żyją razem, tylko żyją obok siebie. I bardzo zależy tym liderom politycznym, czy tym wielkim rodzinom i tak dalej, czy Hezbollahowi na tym, żeby to utrzymać. Więc z jednej strony te bańki powodują, że rzeczywiście ludzie konsumują w swoich tych bańkach konsumują informacje, a z drugiej, i to oczywiście służy dezinformacji i wpływom zewnętrznym, a z drugiej strony służy też utrwalaniu tego konfesyjnego systemu. Przy czym trzeba tutaj przyznać, bo ja wspomniałem o tym kryzysie 2019 roku. W październiku 2019 roku po krachu bankowym doszło do protestów, niektórzy nawet nazywają to Saurą, czyli rewolucją, i na ulicę wyszli przede wszystkim młodzi ludzie. I tutaj w ramach tego ruchu protestów, właśnie opartego w dużej mierze na młodzieży libańskiej, nastąpił taki bardzo duży sprzeciw wobec tej konfesyjności, temu systemowi konfesyjnemu, i zaczęły się pojawiać ruchy organizacji pozarządowych na rzecz budowania wspólnoty libańskiej, na rzecz tworzenia tożsamości libańskiej
przełamującej te podziały sektariańskie. I oczywiście tutaj odpowiedzią jest z jednej strony terror ze strony Hezbollahu. Jeżeli chodzi o szyitów, no to były osoby, które w ramach tej grupy szyickiej starały się też uczestniczyć tym budowaniu nowego Libanu, no były po prostu zabijane, tak, przez Hezbollah. Natomiast wśród grup niemuzułmańskich, przede wszystkim chrześcijan, ale również Druzów, no, jest też tworzone takie przekonanie, że ta konfesyjność jest niezbędna, bo inaczej muzułmanie, że nie da się stworzyć wspólnoty ponadreligijnej i wtedy muzułmanie przejmą władzę, bo no cóż, kiedyś chrześcijanie rzeczywiście stanowili większość, ale w tej chwili większość powątpiewa, że ten stan wciąż jest aktualny i raczej przyjmuje się, że już muzułmanie są większością. Niemniej wśród zwłaszcza chrześcijan i sunnitów jest bardzo wiele inicjatyw, organizacji pozarządowych, też finansowanych przez takie organizacje jak Open Society, European Endowment for Democracy i tak dalej, i tak dalej. No wcześniej również przez instytucje amerykańskie, ale niestety tutaj nowa administracja postanowiła oddać pole Rosjanom i poddać, prawda, tą wojnę informacyjną przeciwnikowi. Ja przypomnę też, że jest telewizja amerykańska, telewizja arabskojęzyczna Al-Hurra, która jest zagrożona, ponieważ była finansowana, jej byt jest zagrożony w przyszłym roku, ponieważ była finansowana z agencji US Agency for Global Media. I to jest oddawanie pola przeciwnikowi, czyli Rosjanom, czy również Iranowi. Także, ale jednak mimo wszystko te wysiłki pewnego segmentu społeczeństwa są widoczne. Powstały strony internetowe takie jak portal Darać czy Megafon, które prowadzą dziennikarstwo śledcze i w tych warunkach, gdzie naprawdę dziennikarz może łatwo stracić życie wciąż w Libanie. Teraz po osłabieniu Hezbollahu, no może to jest to ryzyko trochę zmniejszone, no ale też trzeba pamiętać, że za rok będą wybory parlamentarne w Libanie i znowu będzie walka o to, czy ten Liban będzie dalej konfesyjny, zamknięty w tych dezinformacyjnych bańkach konfesyjnych, czy też temu nurtowi prodemokratycznemu, który chce tworzyć prawdziwe państwo z prawdziwymi instytucjami, uda się to przełamać. Ostatnie pytanie teraz nie ode mnie, tylko które się pojawiło pod transmisją, ale do obojga z Was. Tak na koniec myślę, że takie dobre podsumowanie tej naszej rozmowy. Gdybyście Państwo mieli wskazać priorytety, co Polska i Unia Europejska mogłaby realnie zrobić, aby utrudnić szerzenie dezinformacji w Libanie? No właśnie, pewne wyzwanie. Czy jest coś, co mogłoby z perspektywy polskiej czy z perspektywy Unii Europejskiej być zrobione, albo co mogłaby zrobić po to, żeby walczyć z tą, szczególnie tą powiedzmy, unijną, antypolską, zagrażającą może nam dezinformacją? Nie wiem, kto z Was chciałby odpowiedzieć, albo kto z Was pierwszy. To ja mogę pierwsza zacząć, może Witold skończy. Tak, to jest bardzo dobre pytanie, fajne na koniec rzeczywiście. Jest dużo do zrobienia, bardzo dużo, ale skoro możemy jako Unia Europejska na przykład współpracować z dziennikarzami z Stanów Zjednoczonych, organizować sympozja, warsztaty, szkolenia, to dlaczego nie możemy także z dziennikarzami z Bliskiego Wschodu, którzy nieco bardziej tego potrzebują? Bo tutaj Witold wspomniał o Megafon, ale jest jeszcze kilka regionalnych, takich oddolnych
inicjatyw jak Sałab, jak Fatabia, no, z Jordanii z kolei, Sałab jest libański. Ale to, co często bardzo robią na przykład studenci albo młodzi absolwenci, którzy na własną rękę rozwijają takie startupy które zajmują się właśnie badaniem, śledzeniem dezinformacji. Więc tutaj na przykład jest pole do ogromnej współpracy, moim zdaniem. Najważniejsze jest wprowadzenie zachodniej, czyli też ukraińskiej narracji. Ta kremlowska musi zostać koniecznie zdyskredytowana. Natomiast trzeba wiedzieć, jak to zrobić. To znaczy, to, co my próbujemy, czyli to zderzenie wartości, to nie działa. Nie działa, po prostu. Trzeba zmienić narrację. Mm, Może w kierunku łamania prawa międzynarodowego, może, nie wiem, opisywanie zbrodni wojennych rosyjskich, to takie naprawdę podawanie faktów. Myślę, że to by było dobre. Natomiast dla mnie właśnie najważniejsze jest ta współpraca z właśnie oddolnymi inicjatywami, których jest wciąż za mało. Może też stymulowanie powstawania takich startupów i szkolenia tych młodych dziennikarzy. To dla mnie to jest, ja tutaj widzę takie duże pole do działania ze strony właśnie Unii Europejskiej. Dziękuję, Witold Doda. Czy to już z tej rekomendacji odpowiedzi? Tak, więc przede wszystkim chciałbym podkreślić, że Polska ma bardzo dobry wizerunek Polski w Libanie, który Mhm. został uzyskany dzięki pracy organizacji humanitarnych, takich jak Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej czy Polska Akcja Humanitarna. Więc tutaj jest bardzo duże, te organizacje bardzo dużo dobrego zrobiły. Oczywiście nie należy wciągać tych organizacji w jakieś działania niezwiązane z działalnością humanitarną, ponieważ no, mogłoby to źle wpłynąć na te organizacje, ale trzeba wykorzystać to, że właśnie Polska ma tą dobrą renomę. To jest po pierwsze. Po drugie, jesteśmy też państwem, które ma doświadczenia w transformacji ustrojowej. Nawiasem mówiąc, niedawno tutaj też Rosja stara się uderzyć i niedawno na portalu telewizji Al-Mayadin ukazał się kuriozalny artykuł, który sugerował, że transformacja polityczna w Europie Wschodniej, upadek komunizmu, w szczególności również w Polsce, że to była operacja CIA i że ludzie tutaj stracili na tym i tak dalej, i tak dalej. Bardzo przypomnę, że Majedin jest związany z Hezbollahem. Więc tutaj trzeba tak jak Blanka mówiła, właśnie wspierać te inicjatywy obywatelskie i w ogóle wspierać tą wizję społeczeństwa obywatelskiego, transformacji w kierunku prawdziwej demokracji w Libanie, oczywiście przy uwzględnieniu lokalnych okoliczności, uwarunkowań. I tutaj jest taka bardzo niebezpieczna tendencja w Europie, czy w ogóle na Zachodzie, który najpierw chciał demokratyzować Bliski Wschód według jednego scenariusza, nie uwzględniając tych lokalnych uwarunkowań, a gdy to zakończyło się niepowodzeniem, no to uznał, że w takim razie Bliski Wschód musi być rządzony przez dyktatorów. I to nie jest prawda. I wystarczy poczytać sobie autorów właśnie libańskich. I ja tutaj mam na myśli na przykład eseje lidera religijnego, ale również wybitnego intelektualisty katolikosa cylicyjskiego Arama I, który właśnie pokazuje w swoich
swoich esejach, jak religia jest politycyzowana i weaponizowana przez ugrupowania ekstremistyczne, skrajne i niewiele to ma wspólnego z niemożnością znalezienia porozumienia między religiami rzeczywiście, że to tak naprawdę nie religie mają ze sobą problem, tylko polityka, upolitycznianie religii tworzy ten problem. I również pokazuje, że bez wolności, demokracji, i nie tylko on, bo są też, jest też organizacja, z którą akurat my współpracujemy, Civic Influence Hub, gdzie jej lider Ziad El-Sayeh też jest autorem licznych esejów. Teraz jeden taki esej w moim opracowaniu został opublikowany na naszej stronie Szafafiyat, gdzie on właśnie opisuje ten mechanizm weaponizowania religii i tego, że bez stworzenia społeczeństwa obywatelskiego, bez prawdziwej demokracji uwzględniającej uwarunkowania lokalne, nie da się osiągnąć stabilizacji, że wcale dyktatura nie prowadzi do żadnej stabilizacji na Bliskim Wschodzie. Także tutaj Polska, która ma doświadczenia w tej transformacji, ale również ma doświadczenia z walką z imperializmem. Tak, jeżeli na Bliskim Wschodzie mowa jest w Libanie również straszy się tym zachodnim imperializmem, tak, no to musimy pokazywać, że tak, Zachód prowadził politykę kolonialną, imperialną, natomiast Rosja jest takim samym imperium, takim samym państwem, nie jest państwem antykolonialnym, lecz jest państwem kolonialnym i imperialnym, a nie antyimperialnym. Także myślę, że tutaj na tej płaszczyźnie walki z dezinformacją i budowie społeczeństwa obywatelskiego w Libanie mamy duże możliwości dzięki dobrej renomie Polski i braku obciążeń. I powinniśmy to wykorzystać, działając tam aktywnie na tym polu. Dziękuję. Nie ukrywam, że wskazałeś mój ulubiony przykład, czyli o tym, że jak mówimy o zaborach, to warto jest nazywać to kolonializacją po to, żeby inni zrozumieli to, co mamy na myśli, bo my często tak mówimy o tym, że byliśmy pod zaborami, ale na dobrą sprawę dla dużej części świata to niewiele znaczyło. Jak powiemy, że byliśmy skolonizowani przez Rosję też w okresie komunizmu, to nagle się otwierają zupełnie inne skojarzenia i też zupełnie inaczej jesteśmy zarówno my postrzegani, jak i Rosja. Więc ja dziękuję bardzo, przede wszystkim dziękuję Wam za przyjęcie zaproszenia, za bardzo ciekawą rozmowę, za raporty, które Państwu bardzo polecam, dlatego że my tutaj daliśmy tylko taką namiastkę tego wszystkiego, co się tam pojawia, a tak naprawdę to wszystko pokazuje, że z jednej strony Rosja jest naprawdę dobrze przygotowana, bo jak sobie porównamy nawet różne państwa tego samego regionu, to tam są jednak trochę inne bardzo często mechanizmy odnoszące się do innej sytuacji, ale również, że trzeba poznać najpierw te uwarunkowania, żeby móc potem temu w jakiś sposób zaradzić. Więc ja bardzo Wam dziękuję za przyjęcie zaproszenia i poświęcenie czasu i za ciekawą rozmowę. Ja dziękuję za Dziękuję. zaproszenie do takiej ciekawej rozmowy. Ja również dziękuję bardzo. I bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy nam słuchali. Na koniec tylko wspomnę, że projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Dyplomacja Publiczna 2024-2025, wymiar europejski, przeciwdziałanie dezinformacji, czyli właśnie temu, co jest teraz największym wyzwaniem. Więc dziękuję raz jeszcze i polecam właśnie śledzenie to, co się dzieje, śledzenie nowych informacji, nowych spotkań, nowych raportów, więc właśnie wiedza jest tym, co jest najlepszą bronią w walce z wszelką dezinformacją i zastanowienie się 3 razy, zanim coś poda się dalej, właśnie po to, żeby gdzieś nie dać się temu zwieść. Więc dziękuję bardzo i do usłyszenia.